Witam wszystkich, cześć. Dzisiaj trochę taki temat, który zaczyna być coraz bardziej na topie. Wszyscy sobie przypomnieli, że od 1,5 roku mamy Cyber Resiliency Act, jak zapewnić z nim zgodność, co musimy zrobić, jak to zrobić. No i coraz więcej jest pytań, szczególnie w obszarze automatyki przemysłowej, czyli produktów dla automatyki przemysłowej, czy 62443 wystarczy do tego, by zapewnić zgodność z Cyber Resiliency Act. I to jest główny temat dzisiejszego mojego wystąpienia. Bardzo się cieszę, że tak wiele z Was tutaj dzisiaj przyszło. I czy będzie to obowiązkowe wymaganie, czy w ogóle będzie to wymaganie, czy 62443 pozwoli zapewnić zgodność produktów OT w Europie. No, o mnie, większość z Was mnie zna, no już tyle lat tutaj występuję, że znamy się już naprawdę dość długo. A dlaczego o tym CRA będę mówił? No dlatego, że z tym bezpieczeństwem produktów związałem się już wiele lat temu i staram się aktywnie działać na forum europejskim i światowym, zarówno w Komisji Europejskiej jako ekspert, w grupie do spraw CRA, w ISA 99, czyli w tym komitecie, który był tym twórcą standardów z rodziny 62443, w IEC, w komitecie technicznym, który odpowiada za te standardy po stronie międzynarodowej, globalnej, jak również w CNELEC-u, czyli Europejskiej Organizacji Standaryzacyjnej, która tworzy zharmonizowane europejskie normy. Właśnie grupa robocza trzecia jest odpowiedzialna za harmonizację standardów dla produktów automatyki przemysłowej z uwagi na CRA, więc tutaj z tym będę chciał się z wami podzielić różnymi nowinkami z tego obszaru. Dobrze, nie ma za bardzo czasu, zbliżamy się do końca, więc CRA. Wszystkie produkty, znaczy nie ma ucieczki od CRA. Wszystkie produkty cyfrowe, które chcecie dostarczać na rynek europejski po 11 grudnia 2027 roku, muszą być zgodne z CRA. Tych odstępstw jest naprawdę niewiele. Te wszystkie wyjątki są bardzo mocno ograniczone. Oczywiście wszyscy liczą, że jeszcze może Komisja Europejska się zgodzi coś jeszcze wyłączyć, jakąś grupę produktów, może jakiś rynek. Na dzisiaj te wykluczenia są bardzo niewielkie. Ale co jest najważniejsze? To producent jest odpowiedzialny za produkt. Nikogo nie będzie interesowało, że zainstalowaliście komponent, który jest podatny. To wy finalnie odpowiadacie za produkt. Możecie sobie zapisać w umowie, że to dostawca musi wam coś tam zapewnić. No ale to jest tylko wasza umowa, bo zgodnie z CRA to wy będziecie odpowiadali za ten produkt. I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli dostarczacie produkty na rynek europejski pod swoim brandem, czyli tak zwany white labeling, czyli kupujecie od kogoś produkt, naklejacie własne logo i wysyłacie do Europy, albo robicie to w Europie i chcecie to sprzedawać, to wy jesteście odpowiedzialni za ten produkt jak producent. Nikogo nie będzie interesowało, kto jest rzeczywistym producentem tego urządzenia, tego produktu, który chcecie dostarczyć na rynek europejski. Wszystko jest po waszej stronie. Zapewnienie jego cyberbezpieczeństwa na wejściu i później zarządzanie wszystkimi podatnościami w tym produkcie przez cały okres wsparcia, który sobie dla niego określicie. Nie ma taryfy ulgowej dla starych produktów. Wszystkie produkty, pojedynczy komponent, który chcecie wprowadzić po 11 grudnia, musi być zgodny z CRA. To jest generalnie. Oczywiście jest tutaj też kilka dróg, które można wykorzystać, ale generalnie nie ma żadnej taryfy ulgowej, dlatego żeby to dostarczać. Tak jak w większości przepisów europejskich, szacowanie ryzyka jest podstawą wszystkiego. Wszystko to, jak chcecie zabezpieczyć produkty, musi wynikać z oceny ryzyka, którą przeprowadzicie. O, i tutaj tak mi się udało wymyśleć taki sobie zwrot, że cyberbezpieczeństwo nie będzie dodatkiem premium. Dzisiaj do wielu produktów musimy dopłacić, żeby mieć wsparcie, żeby dostawać za darmo łatki bezpieczeństwa. Po wejściu w życie z CRA wszystko to dostaniecie z defaultu. Bo po pierwsze, producent jest zobowiązany, żeby wam dostarczyć produkt z najwyższą możliwą bezpieczną konfiguracją
i później przez cały okres wsparcia zarządzać podatnościami i dostarczać łatki bezpieczeństwa za darmo. Skończył się czas, wyprodukowałem albo zrelisowałem i zapomniałem o produkcie. Nie, teraz to my musimy nad tym przez cały okres wsparcia pamiętać. Więc CRA jest naprawdę game changerem. Ale to nie jest tylko game changer dla producentów. On będzie game changerem dla użytkowników końcowych, ale o tym za rok sobie porozmawiamy. Dlaczego produkty OT są tak specyficzne? Wy to doskonale wiecie dzisiaj, że to wszyscy o tym już mówili. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że produkty, które chcemy dostarczać dla systemów przemysłowych, są inne. I zrozumiała to też Unia Europejska, Komisja Europejska i naprawdę patrzy zupełnie inaczej na to, że oczywiście samo CRA dotyczy wszystkich produktów, ale jej spojrzenie na definiowanie, nawet na odpowiadanie na pytania w różnych miejscach, widać, że Komisja Europejska rozumie, że produkty OT są specyficzne, że ich cykl życia, że ich dług technologiczny, który z tego cyklu życia, długiego cyklu życia wynika, jest ważny do zrozumienia przy stosowaniu różnego rodzaju zabezpieczeń. No i zrozumiała to też Komisja, że większość produktów OT jest użytkowana czy nadzorowana przez profesjonalnego użytkownika. Nie zwykłego domownika, który nie za bardzo czuje cyberbezpieczeństwo. Większość z naszych produktów trafia tam, gdzie ma profesjonalną obsługę ludzi, którzy wiedzą po co i w jaki sposób mają sobie z nimi radzić. Więc to też jest element, który warunkuje tą specyfikę produktów OT. Ale do brzegu. IEC 62443, a domniemanie zgodności z CRA. No i pojawił się w internecie taki pościg PITA, bardzo zresztą dobry, że Komisja Europejska na jednej z konferencji ponad miesiąc temu w Brukseli, przedstawiciel Komisji Europejskiej stwierdził, że nie będzie domniemania zgodności dla standardów ISA IEC 62443. No i padł blady strach. Kurczę. No i co teraz? Będziemy musieli stosować standardy dla produktów IT? Nie, to nie jest ten kierunek, to nie jest ta finalna decyzja. To wszystko zostało zupełnie błędnie zinterpretowane. Tak, nie ma zgody dla istniejących standardów i ich pełnej zgodności z CRA i wykorzystania ich jako pełnej zgodności. Bo po pierwsze, nie są standardami europejskimi, no więc po prostu nie może być domniemania zgodności. Ograniczone są do obszaru industrial na dzisiaj, więc trochę to też powoduje, że nie za bardzo wiemy, co oznacza ten standard industrial, który jest ujęty w tych normach, więc to też jest pewnym elementem, który wyklucza taką bezpośrednie uznanie tych istniejących norm. Norma 4.1, czyli ta, która dotyczy Secure Development Lifecycle, nie jest oparta na ryzyku. Tam jest wspomniane ryzyko, ale nigdzie nie ma procesu, że ryzyko należy ocenić i później na podstawie tego ryzyka definiować wymagania, określać procesy i tak dalej. Tam mówimy o modelowaniu zagrożeń, wykorzystywaniu tego modelu zagrożeń, ale nie ma jasnego odniesienia do ryzyk, które jest fundamentem wszystkich europejskich przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Nie ma też lub niedostatecznie określono różne wymagania wynikające z CRA, takie mniej ważne lub bardziej ważne, ale ich nie ma tam po prostu, dlatego też trudno mówić, że one mogą posłużyć jako zgodność z CRA. Nie za bardzo jasne są terminy security level określone w 4.2, czyli co to oznacza security level? Ono się tam jest odniesione do tego, kto atakuje, a nie do ryzyk, które wynikają dla tego produktu, dla systemu, w którym ten produkt jest zainstalowany. Więc ta niejasność tych terminów powoduje, że trudno tak uznać. Nieczytelność wymagań, ich stosowalność jest także pewnym elementem, który uniemożliwia dzisiaj domniemanie zgodności dla CRA istniejących norm. No i brak zasad oceny i akceptacji, czyli dzisiejsza 4.2 norma nie mówi o tym,
co mam zrobić, żeby wykazać, że spełniłem dane wymaganie. Jest to zawarte w takim technicznej normie 6.2, gdzie są wskazane zasady, co to znaczy mieć dowód na to, że spełniłem dane wymaganie normy 4.2. Więc jest tych ileś elementów, które faktycznie wykluczają uznanie 6.2.4.4.3 jako zgodności z CRA. Ale Komisja Europejska doskonale rozumie, że ta różnica istnieje, więc co? Zażądała od europejskich organów standaryzacyjnych stworzenia standardów na potrzeby CRA. Standardów horyzontalnych, czyli generalnych wymagań dla wszystkich produktów, standardów wertykalnych, czyli tak zwanych odnoszących się do produktu, operujących ryzykami związanymi z konkretnymi produktami skategoryzowanymi jako ważne, typu pierwszego, drugiego lub krytyczne, no i różne raporty wspierające techniczne rozwiązania, które to określają. I na tej podstawie europejskie organizacje standaryzacyjne CEN, CENELEC i ETSI przygotowały swój plan prac standaryzacyjnych. No ten plan jest trochę taki dziwny, bo jak sobie popatrzycie, to niektóre standardy może będą gotowe na chwilę przed wejściem w życie z CRA. No więc jest trochę problem. Będziemy wiedzieli o szczegółach wymagań, jak już będziemy musieli mieć zgodne produkty. Jest jak jest, plan jaki jest, każdy widzi, trzeba sobie jakoś z tym radzić. Ale jak sobie poradzono właśnie z 62443, z tą specyfiką produktów dla OT? A no właśnie, w tym planie prac standaryzacyjnych tych trzech europejskich organizacji standaryzacyjnych dla CENELEC, Komitetu Technicznego 65X, Grupy Roboczej Trzeciej określono, że będzie ona pracowała nad 3 standardami, które nazwano Broad Verticals, czyli nie horyzontalne, no bo nie odnoszą się do wszystkich produktów, tylko wertykalne, ale trochę wyżej niż wertykalne, czyli odnoszące się do całej grupy produktów automatyki przemysłowej, czy w ogóle automatyki jako takiej. I przyjęto, że będzie europejska wersja normy 62443.4.1 i 62443.4.2, przepraszam, mój błąd, oraz być może 3.3, czyli ta, która odnosi się do systemów. Ale najważniejsze z punktu widzenia producentów czy dostawców produktów cyfrowych to są te 2 normy. Więc będą jednak normy. Pracujemy nad nimi. Zresztą pierwsze wersje draftów są już publicznie dostępne i można się z nimi było zapoznać. Za chwilę o nich krótko. Będą też te wertykalne, takie odnoszące się do poszczególnych produktów. I tutaj będzie takich 6, a raczej 7 norm, czyli dla firewalli, IDS, IPS, Network Management System, do interfejsów sieciowych, do VPN-ów, routerów, modemów, switchy i do SIEM-ów. To jest na razie w planie prac z CENELEC-u. Być może coś jeszcze dojdzie. Prawdopodobnie, bo jest duży nacisk rynku, żeby jeszcze na podstawie 62443 stworzyć specyficzną dla OT normę dla Identification Management czy Privilege Management produktów, żeby była też specyficzna, odniesiona do 4.2. Jakie są zmiany? Co w ogóle proponuję zmienić? No bo większość z was wie, co te normy mówią. I tych zmian nie jest tak naprawdę zbyt wiele. Jest oczywiście cała rzesza różnych takich mniejszych lub większych zmian, ale z tych takich dużych zmian. Po pierwsze, Security Support Period, czyli to, żeby w naszym Secure Development Lifecycle, czyli w procesie rozwoju produktu, żeby już jasny był proces tego, że musimy określić, jak długo będziemy wspierać dany produkt. I że dla każdego produktu musimy mieć Software Bill of Materials. Musimy go mieć. Nie musimy go publikować, nie musimy go publicznie nikomu udostępniać, ale musimy go mieć. To jest taki duży wymóg. To jest nic nowego, my to robimy od lat.
No i cała nowa praktyka Security Risk Management, czyli ten proces, którego brakuje w dzisiejszym 4.1. I co w nim jest najważniejsze? Co z niego wynika? Ano wynika z niego to, że tam jest jeden taki wymóg, taki obszar. Requirements Applicability Assessment, czyli co? Dobieranie zabezpieczeń na podstawie analizy ryzyka. Czyli zabezpieczenia z normy 4.2 nie będą wybierane dlatego, że my sobie tak chcemy, tylko dlatego, że bo one będą wynikały nam wprost z ryzyka związanego z tym produktem. Będzie też wymaganie dotyczące Secure by Default, a w przypadku testowania nie będziemy tak jak teraz testujemy, jak nam się podoba. Tutaj będą wprowadzone scenariusze testów, uzależnione od ryzyka. Im mniejsze ryzyko, tym mniej testów. Im większe ryzyko, tym liczba i jakość tych testów będzie musiała być większa i udokumentowana, więc tutaj jakby nie ma problemu. No i to, że musimy regularnie testować. Bo tak jak powiedziałem, skończyła się era tego, że releasujemy i zapominamy o produkcie, więc skoro go musimy utrzymywać przez okres wsparcia, to musimy go też testować przez ten czas wsparcia i weryfikować wraz z nadchodzącymi nowymi podatnościami lub innymi lukami, które mogą zostać stwierdzone. No i w zarządzaniu łatkami jeszcze jest ten wymóg wynikający z CRA, że łatki bezpieczeństwa muszą być dostarczane klientom oddzielnie od aktualizacji funkcjonalnych produktu, jeżeli jest to możliwe. I to także już znalazło się w propozycji zmian do normy 4.1. W normie 4.2, która jest dużo ważniejsza, bo ona poszczególne wymagania nakłada, będzie przede wszystkim nowa struktura wszystkich wymagań. Poza istniejącymi, że mieliśmy wymaganie i takie jakby uzasadnienie, czyli po co to wymaganie jest, będzie też stosowalność, czyli będzie jasno określone, dla jakich produktów, dla jakich komponentów ma zastosowanie to wymaganie, bo nie do każdych komponentów każde wymaganie ma zastosowanie. I będzie ten proces, o którym wspominałem, proces oceny. Czyli będziemy mieli listę dowodów, które powinniśmy zebrać, żeby potwierdzić, że to wymaganie zostało przez nas w produkcie wdrożone. I to jest coś, co będzie bardzo ważną dla nas listą elementów. Mamy to? Dobrze, mamy potwierdzenie i mamy na to dowody, mamy potwierdzenie, że dane wymaganie zostało wdrożone. No i te kryteria akceptacji, czyli to, w jaki sposób akceptujemy, że wdrożone lub nie wdrożone, spełnia wymagania lub nie spełnia wymagania, czyli tak jak to zakłada ten standard techniczny 6244362. A jakie zmiany w tych wymaganiach? Tak naprawdę bym mógł powiedzieć, że kosmetyczne, ale takie nie są. Ale usunięto 3 wymagania. Całkowicie usunięto 3 wymagania i 4 wymagania te dodatkowe, takie utwardzające jeszcze, dodatkowe wymagania wzmacniające. Dodano tylko 1 wymaganie główne i 3 wzmacniające. One wynikają właśnie z tych specyficznych zapisów CRA. I co jest dość ciekawe, w dzisiejszym 62443 mamy wymagania dla komponentów i wymagania takie device requirements. Dla endpointów, dla embedded devices i tak dalej. To zaproponowano usunięcie całkowicie tego i przyniesienie tych wymagań do głównych wymagań. Po co tak kategoryzować, że dobrze, a to mamy embedded. A co to znaczy embedded? Dzisiaj jesteśmy w stanie tak jasno powiedzieć, że dobra, to jest produkt embedded, a to jest host, a to jest... Zawsze to przyprawia różne problemy, no i pytanie, co to oznacza, więc zaproponowano usunięcie. Więc tak naprawdę standard się odchudził o wiele wymagań, natomiast finalnie jest on trochę większy, no bo te dodatkowe elementy związane z ewaluacją czy akceptacją tego, że postępujemy zgodnie. Warto się zapoznać, na pewno dla nas będzie to kluczowy element. No i tutaj to pytanie, które
pojawia się ostatnio mocno w dyskusji. Czy będą różne standardy 62443? Ano jest takie ryzyko. Bo Senelec został zobowiązany przez Komisję Europejską do pracy, więc robi to poza procesami standaryzacyjnymi IEC i ISY. Więc robi to i musi być gotowi, czyli my musimy, ja jako członek Senelecu też musimy być gotowi z tymi standardami na czas określony przez Komisję. I my będziemy gotowi. Komisja, jeżeli je zaakceptuje, czy nie zaakceptuje, najpierw Senelec, jeżeli je uzna, no to będą europejskimi standardami i koniec. I wtedy pytanie, czy IEC bardzo szybko podejmie swoje działania, żeby część, nie musi wszystkich, ale część najważniejszych zmian, żeby inkorporować do globalnych standardów IEC 62443. Wydaje się, że po stronie IEC jest pełna zgoda, żeby to zrobić. Więc w przeciągu kilku miesięcy od tego, kiedy będzie ta europejska wersja, IEC też swoją pracę zakończy. Pojawia się problem, który mnie dotyka jako pracownika amerykańskiej firmy, która opiera się na ISA standardach, że ISA bardzo mocno oprotestowuje pracę Senelecu. I nie godzi się na to w różny sposób. Oczywiście w komitetach, w grupach technicznych i roboczych my się na to wszystko zgadzamy. Mamy swoje uwagi, bo ja jestem we wszystkich tych gremiach, mamy swoje uwagi do propozycji Senelecu, ale co do zasady jakby je akceptujemy. Natomiast ISA jako organizacja oprotestowuje to z uwagi na jeden kluczowy problem. Dzisiaj za normy IEC trzeba płacić. Jak Europa zharmonizuje IEC, to będą dostępne publicznie. Za darmo. Oczywiście nie do ściągnięcia, ale będzie można wejść na stronę i sobie ją przejrzeć. Więc trzeba zmienić model biznesowy ze sprzedaży standardów na jakiś inny. A to jest dość trudne dla tej organizacji, która przez lata żyła ze sprzedaży tych standardów. Więc istnieje takie ryzyko, my je mitygujemy, my ciągle się spotykamy z kierownictwem International Association of Automation, żeby przekonać, że to nie jest problem. Że to jest właśnie jedyna szansa, żeby pokazać całemu światu automatyki, że normy, które są jedyne, stają się powoli prawem. To jest sukces, którego mało kto odniósł. Czyli coś, co było taką niszą dla automatyki, nagle stanie się prawem dla tej automatyki w Unii Europejskiej. Standardem, który będzie legalną podstawą potwierdzenia zgodności z prawem Unii Europejskiej, a za chwilę pewnie prawem innych krajów czy regionów na świecie. Więc to jest coś, co jest naszym, tutaj wszystkich nas, sukcesem, że stosując 62443 za chwilę będziemy tymi, którzy podjęli właściwą decyzję i ona się finalnie nam wielokrotnie zwróci. Ja dziękuję za uwagę i jeżeli są jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Wszystko polega. Kiedy będzie obowiązywało? Plan do... Tutaj mamy normy. Te produktowe mają być gotowe do 30 sierpnia, czy tam, powiedzmy dobrze, od października tego roku powinny zacząć być publikowane poszczególne normy zharmonizowane. To się nie wydarzy. Zarówno w tych ogólnych, typu 40 000, nie ma takiej możliwości, żeby się ukazały, a to dlatego, że na przykład do normy 40 000-1-3, czyli normy odnoszące się do zarządzania podatnościami, wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy uwag. Więc grupa robocza musi te wszystkie uwagi jedną po drugiej przeczytać, podjąć decyzję, czy ją uznaje, czy nie. Jak uznaje, no to ją wprowadzić do normy. Jak nie uznaje, to przygotować uzasadnienie, dlaczego jej nie uznała i to przegłosować, nie? Więc to trwa, no to jest proces standaryzacyjny, więc to będzie trwał, ale myślę, że pod koniec tego roku większość norm będzie albo już dostępna w finalnym kształcie, czyli jako finalny draft, czyli taki, który na pewno będzie ostateczny, albo już w ostatecznym przegłosowanym przez którąś z tych europejskich organizacji standaryzacyjnych
wersją. Czy one będą już zharmonizowane przez Komisję Europejską? Wątpię, no bo tam znowu przyjęcie normy przez Senelec czy ETSI to jest jeden stopień. Później się tą normę wysyła do Komisji Europejskiej, Komisja Europejska ją proceduje zgodnie z prawem, no i musi wydać rozporządzenie, które je uzna za zharmonizowane. A jeśli chodzi o certyfikację, dla produktów, które są w kategorii default, czyli tej, która nie została określona przez CRA, czyli 90% produktów, tam nie ma obowiązkowej certyfikacji, tylko wewnętrzna ocena zgodności, no ale też trzeba ją na czymś oprzeć. To samo dotyczy produktów ważnych klasy pierwszej, no ale tam musimy uznać znowu te wertykalne standardy. Natomiast dla produktów ważnych klasy drugiej i krytycznych jest obowiązkowa zewnętrzna certyfikacja. To i tak, jak wiemy, przy zewnętrznej certyfikacji jednostka oceniająca może stosować standardy zharmonizowane, a może ich nie stosować. To jest jej wola. Więc tutaj dużo będzie zależało od wymagań, jaka dana akredytowana jednostka zgodnie z CRA przyjmie dla procesu certyfikacji produktów krytycznych i ważnych typu drugiego. Dobrze, coś się zepsuło i chcemy dostarczyć część zamienną. Części zamienne są wyłączone. Dobrze, ale CRA dotyczy wprowadzania urządzeń na rynek, a nie ich serwisowania. Jak już urządzenie zostało wprowadzone przed 11 grudnia 2027, to już nie podlega pod CRA. No bo już producent je dostarczył i ono jest realizowane. Jeżeli chcemy dostarczać części zapasowe do takiego produktu, to te części są też wyłączone z CRA. Tam oczywiście one są wyłączone, jeżeli w tym te same procesy, ale to jakby nie ma znaczenia. Generalnie części zamienne są wyłączone. Nie. Pojedyncze urządzenie. Jeżeli mówimy o hardware'ze, to każda pojedyncza sztuka urządzenia, którą chcemy sprzedać po 11 grudnia 2027, musi być zgodna z CRA. Nawet jeżeli ten typ zaczęliśmy sprzedawać w 2010 roku, nie? Ale to nie ma dla CRA, nie ma to znaczenia. My wprowadzamy produkt. No. Znaczy jest na to sposób. Zakupić przed 11 grudnia 2027 wszystkie komponenty i to jest jedyne wyjście. Inaczej jest w przypadku software'u. Software liczymy od dnia release'u. Czyli jak zrelisujemy przed 11 grudnia, to możemy tą wersję software'u sprzedawać do końca świata. Ale tylko tą, nie? Jeżeli coś zmienimy w tej wersji, no to już ona musi być zgodna z CRA. Nie, hardware'u to nie dotyczy. Hardware liczymy sztuka za sztukę. Każda sztuka wprowadzona na rynek po 11 grudnia musi być zgodna. To wynika nie z CRA nawet samego, tylko z przepisów unijnych dotyczących produktów. Tam jest taki Blue Guide, jeżeli chcecie, to przeczytajcie, jest taki Blue Guide Komisji Europejskiej określający wymagania dla wprowadzania jakichkolwiek produktów na rynek europejski. To nie dotyczy tylko tylko wszelkich produktów zgodności. Czyli te wszystkie RoHS-y, REACH-e, pamiętacie, też była taka sytuacja. Był termin i wszystko, co po tym terminie musiało być zgodne, nie było tam już dyskusji, że zaczęliśmy to sprzedawać tam 5 czy 10 lat wcześniej.